Mamy stanowisko demonstracyjne pracy sterowników EcoMastera. Jesteśmy właśnie w firmie EcoMaster. Przyjechaliśmy tutaj z wizytą. Chcieliśmy Wam pokazać, jak powstają sterowniki, które montujemy Wam do samochodów, jak one są produkowane, jak tutaj wygląda firma. Pokażemy pewnie dział, gdzie programiści pracują nad softwarem do tego sterownika, więc zapraszamy. Chodźcie z nami. Wchodzimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Petruś. Siema Newton. Siema Piotrek. Cześć Sawczan. Cześć. 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 No dobra. To prowadźcie nas. Tutaj znajduje się nasz dział sprzedaży i dział księgowości. Nie ma kredytów. Okres wakacyjny, więc troszeczkę nas mniej. Zresztą też pora taka, gdzie już część ludzi już jest w pracy. Teraz pokażemy Wam jakby serce naszej firmy. Sercem naszej firmy jest nasza linia SMT. Tam na początku, gdzie stoi Mateusz, mamy układarkę komponentów. W części kolejnej mamy piec, przez które ułożone komponenty są scalane z pasty lutowniczej. I w tym momencie na ostatnim procesie jakby linii SMT mamy AOI, urządzenie do analizy inspekcji optycznej. Płytka, każdy komponent, który został ułożony na naszej układarce, jest weryfikowany pod względem jakości i powtarzalności i jest to weryfikowane. Urządzenie, robiąc zdjęcia pod różnymi kątami różnych komponentów, weryfikuje i zgłasza nam, czy dane komponenty są położone właściwie prosto, czy dobrze, czy w dobrej orientacji, czy dany komponent jest w miejscu. I tutaj otrzymujemy komunikaty i na przykład Newton w tym momencie weryfikuje, czy wszystko jest w porządku, akceptuje lub nie akceptuje. Jeśli nie akceptuje, to dany komponent wraca z powrotem na linię i zostaje naprawiony. W lewej części... Czyli generalnie Piotrek jest tak, że w pełni proces jest zautomatyzowany, nie ma tu jakiegoś czynnika ludzkiego, który mógłby coś źle przylutować. Nie, Bo każdy komputer, każdy wyświetlacz, każdy moduł zasilania PMU wychodzi po prostu mega powtarzalnie i mega przechodzi kontrolę jakości. Dokładnie tak. Czy jest to poprawnie polutowane. Tak, jest No to analiza- jest to mega istotne. mega istotne właśnie w tych sterownikach, żeby one były mega powtarzalne i za każdym razem tak samo polutowane. No nie ma to nic wspólnego już z ręczną robotą i manufakturą. Kładziemy duży nacisk na kontrolę jakości od dłuższego czasu. No może dlatego właśnie te sterowniki po prostu działają dobrze. I jak widać na załączonym obrazku, wszystko jest tworzone tutaj u nas w Polsce. No dokładnie, ale to jest najważniejsze, że wspieramy też. Tak, wspieramy tutaj jakby polską produkcję, polski rynek. Nie jest to robione na Dalekim Wschodzie, także wszystko jest o rodzimej produkcji. No dobra, to W późniejszej przejdziemy. części może uda nam się wejść na linię i zobaczyć, jak to... O, zobaczymy, jak będzie możliwość, wystarczy nam czasu, to może wyjdziemy właśnie na tą linię. Nasza mała sala konferencyjna. W tym momencie pustki. Darek, nasz kierownik produkcji. Siemanko. Człowiek, który zarządza całą produkcją sterowników. Tu mamy biuro działu logistyki i działu finansów. Najważniejszy dział w firmie. Najważniejszy dział firmy. Zajmujący się najważniejszą rzeczą, czyli pieniążkami. Dokładnie tak. Firma przede wszystkim musi zarabiać. Nie robicie tego dla pasji? Przede wszystkim z pasji. Ale z samej pasji Niestety z samej pasji nie da się chleba kupić w sklepie. Dokładnie. To tak wygląda. Tutaj mamy mały chaos. Ale... Ale jest jadasz. Jadam. Siemanko. Cześć. Siemanko. Witamy Was na zapleczu. Tak, zapleczu. Tutaj w tym momencie za nami, co możemy zobaczyć? Stanowisko... Siłownie. Siłownie, o, to najważniejsze. Siłownie, nowe flagi przyszły, gdybyście się, wiecie, chcieli przebrać. To tak masterze sami poważni ludzie, widzisz. To mamy nowy strój dla hostes na przyszły rok. Taki dosyć skąpy, ale... Myślę, że będą musieli się dostosować. Będziemy testować na Newtonie. Już w tym sezonie zobaczycie go. Trochę prześwituje, ale to nic.
O, pasuje ci idealnie. Naked dress. Tak, także... Wytrzymy. Dobra, to zamiast warsztat pokazywać, to pokażcie co dalej. No. Nie wiem, czy słyszeliście w Polsce o burzach piaskowych, ale w każdym razie popatrzcie, te hałdy, one w przeciągu kilku tygodni znikną, ponieważ to będzie autostrada, obwodnica. No i tu jest, jak dotkniecie trawy... To jest jedna auto czysta na parkingu. Nie, pozory, możesz podejść bliżej, tylko błagam, nie dotykaj. Jest tak zakurzone, że wiesz jak jest, wystarczy jeden przejazd po tej drodze. Wygląda jak wurt. Prawie. Wygląda jak w WRC. Bo to prawie widzisz, kubełki Sparco, szelki Sparco, sportowe hamulce, ale to w standardzie. I jest naklejka Tech 2000. Tak, ale jest też EcoMaster, bo dzisiaj EcoMasterze. EcoMaster tu, z przodu, z tyłu. I na tym Jarisie testowaliśmy też ADU, wszystkie wersje bojowe. Bo tam nie wiem, czy wiedzieli, że jest uchwyt dedykowany do gier Yarisa. I kupujesz sobie ADU i masz od razu plug and play. Plug and play. Nie dedykowane do... A mogę ci otworzyć. No widziałem jak miałeś zamontowany ten ADU. No testowaliśmy go na Silesii, na jakichś innych tematach. Generalnie przespałem ostatnie 1,5 miesiąca, jeśli chodzi o social media. No to trzeba Nie nadrobić. śledziłem, bo nie musiał nadrobić. Dobra, pokażmy co dalej. Gdzie jesteśmy? My na hamownię silnikową. Zapraszam Was na hamownię silnikową. Czyli tutaj testowane są wszystkie funkcjonalności sterownika. Tak, tu testujemy wszystkie funkcjonalności sterownika. W tym momencie pracujemy nad wpłyskiem bezpośrednim. Tak panowie wygląda silnik tu Mamy- podpięty Tu mamy jako prototypowy. Tu mamy 3-cylindrowy silnik Forda o bezpośrednim wtrysku i jako baza jest dobra do tego, co na razie potrzebujemy. Także bezpośredni wtrysk niebawem będzie wspierany przez Pro poprzez zewnętrzny moduł dedykowany do EMU Pro. Może wygląda to dość chaotycznie, natomiast Jak oglądamy filmiki z testów silników z F1 i tak dalej, to wcale nie wygląda to inaczej, więc tu nie ma żadnego chaosu, po prostu ten silnik jest z wszystkimi możliwymi przewodami i funkcjami życiowymi podpięty do urządzeń. I dokładnie, wszystko jest tak to tutaj, wygląda. Wszystko jest to przemyślane, wszystko jest to podpięte zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, chłodzenia wody, powietrza, oleju. Także wszystko jest przemyślane włącznie z tłumikiem. To jest tak, No, bo widziałem. Wydech. I z tego co wiem, to on jeszcze może symulować nam back pressure gdzieś, Tak. jakiś zawód, który tak, chyba jest tutaj. mamy zawód, tak, tu mamy zawód, który Coś symuluje już nam- wcześniej wyedukowałem, co jest potrzebne do silnikowej Proszę. hamowni. Cały układ paliwa. Tak, co jest cały układ paliwa Wszystko na FMX i Performance i zbudowane. układ chłodzenia. I na dachu mamy wymiennik ciepła, który dodatkowo zabezpiecza układ by temperatury. Nawet mam flex fuela do pomiaru myśmy testowali na alkoholu podłączony. A czemu są tam 3 sądy? Ponieważ testujemy różne rozwiązania, nie tylko sondę szerokopasmową bezpośrednio ze sterownika, ale mamy również sondy referencyjne, żeby mieć jakby poprawność odczytu, nie bazujemy tylko na jednym odczycie, tylko na wielu odczytach. Na przykład przy jednej mamy wpięte w tym momencie lambda Tucan, gdzie mamy zewnętrzne urządzenie i z reguły korzystamy też z jakiegoś innego zewnętrznego, referencyjnego innej firmy sterownika do sondy szerokopasmowej, by mieć ten odczyt pewny. Dlatego jest wiele Rozumiem, że to pomiarów. jest jakiś nadmów na dodatkowo kolektor sący i turbina. Tak, to Zapewne. jest na kolektor wydechowy nadmów. No, Wszystko ładnie pogięte na laserze, spersonalizowane. tak, To chyba dodatkowy osprzęt, nie od producenta hamowni. Od Widzę. producenta hamowni mieliśmy właściwie tylko tą niebieską podstawę plus nogi do pewnego elementu. Reszta wszystko to jest custom wykonany specjalnie przez nas dla nas. To kiedy wam przywieźć silnik Hondy na bezpośrednim wtrysku? Już był tutaj silnik. Pewnie, ale na bezpośrednim wtrysku. Silnik Hondy i mocowania do Hondy już mamy. A to pod kaserię Karol 20C na innym. No to wypniamy. No, to kwestia. Nie, jak uporacie się z Fordem, to chętnie Typerowy L15 TCR-owy. byłby najlepszy. L15 i Typerowy L15 motor byłby wam też przyjmą. tani do powieszenia. w sumie. 1,5 litra turbo. No. Myślę, że to jest dobry rynek. I z tego jest 200 koni, tak o, robić 250. Nie? 250 koni, 250. No dobra, a gdzie teraz idziemy? Na hamownię hubową. Hamowy. Pokażemy wam, gdzie się
hamuje duże moce. Chyba to kiedyś byłem. To jest stanowisko pomiarowe do silnikowej. A tu mamy Hamownię hubową, takie hubiki. To przykręca się bezpośrednio na piastę za pomocą adapterów. Takich mamy je tutaj. Potróżne odstawy. I możemy mierzyć moc na kołach bez uślizgu. Mamy adapter na 4-5 śrub. I przyjeżdżamy tutaj, jak chcemy zmierzyć 1000 koni plus, czego często się na zwykłej hamowni, na zwykłych oponach nie da zrobić. Na przykład mieliśmy tu takiego mocnego Civica z napędem naprzędnym. Mamy nadmuch generujący, symulujący siłę wiatru. W porywach do 70 km na godzinę jesteśmy w stanie wygenerować. Duże odciągi przysufitowe, by można było pracować w komfortowych warunkach. Także to nie jest jakby hamownia służąca do strojenia równych samochodów z ulicy. Raczej traktujemy to jako narzędzie do testów. Plus gościnnie zapraszamy naszych zaprzyjaźnionych trenerów i warsztaty, jak potrzebują naszej pomocy, tudzież I tworzymy tutaj nowe rzeczy do sterowników, jeśli trzeba je przetestować w warunkach dokładnie, hamownianych. dokładnie tak. No Mieliśmy dobra, już okazję korzystać. pokażcie coś dalej. Część najbardziej niewidoczna w naszych sterownikach, czyli gdy powstaje oprogramowanie. Czy bardzo widoczna spod poziomu tunela, ale użytkownicy nie widzą tej części. Nie do końca. Jakiś sztab ludzi musi pracować nad całym softwarem. To nie jest pracy jednej osoby, albo zespołu. Dokładnie. Zaczniemy od działu pomocy technicznej. Te osoby, które odbierają od Was telefony, jak Wam coś nie działa. Mamy dział pomocy technicznej. Norbert i Artur dzielnie pracują w procesie ciała. Odpowiadają na wszystkie Dzień dobry. rozwiązują problemy. Dzień dobry, to ja. Teraz pokażę Wam coś ciekawego. Rodem z Gwiezdnych Wojen albo Star Treka. Co to? Komora badająca kompatybilności elektromagnetyczne. Gdzieś tam pośrednio pracujemy nad możliwością, żeby nasze sterowniki były dopuszczone do mechanizmu ruchu drogowego. Jednym z aspektów jest kompatybilność elektromagnetyczna, czy nasze urządzenia generują zakłócenia, czy nie generują zakłócenia. I nasze urządzenia są testowane wewnątrz takiej komory pod względem zakłóceń, które generują, wiadomo. I też muszą być odporne na zewnętrzne zakłócenia Tak. dodatkowo. Dokładnie tak. To urządzenie umożliwia nam przetestowanie, co emituje sterownik, ewentualnie sprawdzenie, jak bardzo jest odporny na zewnętrzne zakłócenia Dokładnie. elektromagnetyczne. Dokładnie tak. Cały proces projektowy od prototypowania, wszystkie urządzenia przechodzą przez to urządzenie. Potem wyrywkowo w każdej serii badamy urządzenia również co jakiś czas w komorze i mamy pewność, że urządzenie jest poprawnie zaprojektowane. No, głównie tutaj chodzi o projektowanie całego układu. Tutaj mamy chłopaków kolejnych. Czekaj. Halo? No? Jesteśmy w części biurowej naszych programistów, deweloperów. Michał odpowiedzialny za analizę danych, Data Master, i Rafał odpowiedzialny za projektowanie PCB. Tu nam ktoś projektuje nasze piękne płytki do urządzeń, Tak jest. żeby później nam działały.
Może mu nie będziemy przeszkadzali. Można po prostu zrobić taką... Tu Michał chyba Michał gra w grę, co? analizuje pracę wycieraczki. Michał gra w grę. Michał gra w grę i analizuje pracę wycieraczki. Tak, to jest generalnie moje całe zadanie tutaj. Przeanalizować pracę wycieraczki podczas wyścigu. Przechodzi Kuba, a Michał klika. Jak wpływa to na aerodynamikę pojazdu praca wycieraczki? Dokładnie, źle wpływa. A jesteśmy w stanie to zmierzyć? No, Byłbyś w stanie. oczywiście, w że stanie. No dobrze, powstaje nasze oprogramowanie do analizy danych, które pomaga nam przy analizowaniu pracy z samochodu podczas wyścigu i optymalizacji nastaw, toru jazdy kierowcy i analizy iluś nastu innych parametrów, żeby te auta były coraz szybsze. Krzysiu, pochwal się, jaki to jest tor? Poznań. Nie da się go nie poznać. Poznań. Ciekawe, czy rozpoznasz samochód? Mini. Nie. Po wycieraczce Poznań. No dobra, to co? Idziemy dalej. Idziemy dalej, nie przeszkadzamy. Jeszcze dalszą część jakby Ja tylko biur Michała programistów, pytam, a ale jak mamy myślę, że nie będziemy nagranymi punktami GPS na pewno. Chyba, że bez Newtona. Tutaj programiści dalej pracują, rozwijają Nano Pro, bezpośredni wtrysk. Obecnie musimy spełnić wymogi Produkcyjne. antyelektrostatyczności produkcyjne. Co prawda nie będziemy zmieniać główia, co prawda podłoga jest tam z normami ESD, ale staramy się też niczego Nie dotykać. nie dotykać i cały proces produkcyjny powinien być bezpieczny. Miałem taki epizod w życiu, że jak pracowałem w serwisie telefonów komórkowych autoryzowanym, kiedyś na początku swojej kariery, tuż po ukończeniu szkoły, także normy ESD są mi znane i wiem, o co chodzi. Chodzi o antystatyczne. Panie doktorze? Panie doktorze, prowadź pan. Tutaj przebiega jakby cały proces poniekąd pakowania, składowania towarów, składowania komponentów. Przejdziemy przez część magazynową, jakby części wydawania komponentów na linię produkcyjną. W tym momencie mamy tutaj Jakuba i Okuba. Akurat tak się zgrało, że i Kuba są odpowiedzialni za magazyn. I oni wydają i kontrolują wydawanie komponentów na linię produkcyjną. Jakub, cześć, cześć. Cześć. I tak przebiega proces. Tu mamy gotowe płytki już po procesie SMT. Takie dziwne, ciekawe rzeczy jak liczarka komponentów, szafa osuszająca, to o czym przedtem Piotrze rozmawialiśmy. Każdy komponent, który jest otwarty z opakowania hermetycznego, nie może przebywać w normalnej wilgotności, dlatego wszystkie komponenty, wszystkie rolki otwarte trafiają do szafy osuszającej, gdzie mamy bardzo niską wilgotność, odpowiednią temperaturę, przez co komponent nie traci swoich właściwości i jest w stanie zachować swoje właściwości. Byś prawie było przylutowane przede wszystkim. Dokładnie tak. I komponenty są zużywane od momentu FIFO, first in, first out, czyli który pierwszy wszedł na magazyn, ten pierwszy wychodzi. Tu mamy urządzenie do nakładania pasty lutowniczej. Wjeżdżają płytki przez podajnik. I tu jest taka duża rakla jakby, która rozciera pastę lutowniczą na płytkach. I przesmalowana płytka. Tu mamy na przykład gotowe płytki PCB już z rozprowadzoną pastą lutowniczą, która przeszła przez sito, przez odpowiednie sito, bo pasta ma być tylko w odpowiednim miejscu, na odpowiednich padach, gdzie układarka, akurat pracująca, układa komponenty. I teraz będzie dokładnie widać, co ona robi, że zatrzymuje się w danym miejscu, odkłada komponent.
przyspieszyć? Teraz robi dokładnie to samo. Czyli ona się potrafi rozpędzić do 60 na godzinę na 50 cm i za chwilę zatrzymać z dokładnością do... 120 metrów na... nie, 120 metrów na sekundę. Nie, czekaj, 3,5 metra, 6... no czekaj. Dobra, nie przeliczę teraz. Ale wiesz, musi się jeszcze zatrzymać z dokładnością do 1/1000 mm. I nie jest to... Jedne osie są sterowane silniczkami krokowymi, ale na przykład oś ta tutaj Y oraz te szafy, te stawki, które schodzą pionowo, one są silniki liniowe. Czysto elektromagnetycznie, znając swoją pozycję i wysokość. No i od momentu, kiedy komponent zostanie pobrany, kamera przejeżdża pod nim, analizuje jakie jest przesunięcie kątowe i takie boczne i wprowadza korektę. Już w locie, jadąc tym komponentem, wprowadza korekty, żeby odłożyć go z uwzględnieniem jakiegoś błędu pobrania. Pobierane są elementy z taśmy, tu są przygotowane już kolejne podajniki. Gotowe, ułożone komponenty przejeżdżają automatycznie do pieca. Piec ma odpowiednie profile temperaturowe ustawione. Wiadomo, nie możemy rozgrzać wszystkiego na maksa, więc dana płytka przejeżdża w pewnym czasie przez piec, który rozgrzewa pastę lutowniczą, no i spaja komponenty z padami na płytce. Wyjeżdża to do podajników, takich podajników szaf. Widać, że teraz coś będzie z pieca zapewne wyjeżdżać za chwileczkę. Jest to podawane do podajników i potem automatycznie jest przekazywane do urządzenia OI, czyli urządzenie do automatycznej inspekcji optycznej. Tutaj na tym stanowisku są weryfikowana kontrola jakości, to o czym rozmawialiśmy wcześniej, czy wszystkie komponenty zostały położone poprawnie, czy w danej taśmie nie było błędnie ułożonego komponentu przez producenta i osoba weryfikująca zgłoszony błąd przez maszynę podejmuje decyzję, czy dany komponent jest dobrze, w dobrej orientacji, czy jest dobrze położony na padach, czy odpowiednio jest przygotowany. Jeśli są obiekcje, wraca to do Repair Station i tam zostaje to poprawione przez innego pracownika. A, czyli tu się skupiamy na tym elemencie, tak? Na tym prostokącie To zielonym. jest standard vision, czyli to jak wzorcowa płytka została zarejestrowana, a tutaj obiekt badany, który nie przeszedł inspekcji, która została przez nas skonfigurowana. W tym przypadku wykrył, że w tym miejscu nastąpiło zwarcie. Mamy tam dwa pady z cyną i optycznie tak to dla maszyny wygląda, że cyna gdzieś wyciekła, bo powstał jakiś taki wąs pomiędzy. Co nie jest prawdą, możemy ten Bo obiekt, testowaliście to. możemy obejrzeć go, bo maszyna ma 5 kamer. Jedną dużej rozdzielczości od góry oraz 4 pod kątem 45 stopni od boku. Więc możemy sobie je użyć po to, żeby zaglądnąć od boku. No i potwierdzić, czy to jest realny błąd, czy nie. Ten punkt jest tutaj, tak? Ten krzyż wskazuje go? Tak, wskazuje komponent na piec. Montownia. Na części montażu chłopaki pracują w Poczuciola. Jeden z ważniejszych działów w naszej firmie. Cześć chłopaki, odwiedził nas Newton. Siemanko. Zobaczymy jakiś otwartego typu. Tego produktu nieznanego. No ja. Są nakładki do lakierowania. A. Okej. Jak to Do lakierowania. Zasłania złącza, żeby Tak. psiknąć ze sprayu polakierować płytkę. Teraz już wiem.
No, to są wiązeczki. Cześć. Dzień dobry. Jedna z ciekawszych maszyn, które mamy w firmie. Każde nasze urządzenie, które posiada standard IP65 jest testowane w maszynie na szczelność. Każde urządzenie z naklejką IP65 PAS znaczy, że przeszło test szczelności i dajemy tą gwarancję, że urządzenie jest szczelne w standardzie IP65, czyli odporność na dość spore zachlapania, powiedzmy, bo nie jest to pełny standard wodoszczelności, tak jak niektórzy to będą, to nie jest IP67-68. Jak ktoś będzie chciał się zgłębić, co Tak. mówi norma IP65, wystarczy to wpisać w Google, Dokładnie. ale to jest już dosyć mocne zachlapanie. Ale jak najbardziej. Kubka wody można polać. Motocykle, kabriolety jak najbardziej. Więc certyfikujemy. Czyli łodzie podwodne nie. Łodzie szczególnie Raczej nie montujemy tego w łodziach płynących do wraku Titanica. Nie, to co ty to masz? Mamy stanowisko demonstracyjne pracy sterowników EcoMastera, mamy tutaj EMUGLE. No i mamy cały zestaw potencjometrów, które nam symulują różne czujniki. Mam potencjometr, który nam zastępuje chwilowo czujnik temperatury. Przełączymy sobie tutaj ekran. O, jak widzimy, możemy sobie symulować czujnik temperatury. Sprawdzamy, czy dany czujnik działa prawidłowo. No i służy to jako urządzenie pokazowe, ale generalnie możemy sobie w tej chwili, ponieważ to są czujniki rezystancyjne, potencjometrem zasymulować jakąś tam temperaturę, zobaczyć jak funkcjonuje to urządzenie. Tak samo jeśli chodzi o obroty. Mamy tu prawdziwą symulację pracy wpryskiwaczy i cewek, pracy przepustnicy, zależnie od potencjometru, którym tutaj kręcimy. I jak to sterownik w tym wszystkim działa. To jest element pokazowy, żebyście byli w stanie, jeśli chodzi o schemat działania waszego silnika, sobie zobaczyć, że mamy cewki, wtryskiwacze, zawór od zmiennych faz, który też ewentualnie steruje, cały zestaw czujników, który oczujnikowuje wasz silnik, jeśli chodzi o skład mieszanki paliwowej, temperaturę oleju, temperaturę silnika, ciśnienie oleju, temperaturę spalin, NOx sensor. To wszystko jest do sterownika podpięte. Tutaj mamy czujnik temperatury zasysanego powietrza, czujnik, który bada zawartość alkoholu w benzynie, jeśli jeździmy na paliwie E85. Tak samo czujnik ciśnienia oleju, druga sonda EGT do temperatury spalin, drugi NOx sensor i zestaw drugiego zaworu od zmiennej fazy, jak i wtrysków i cewek oraz przepustnica elektroniczna, która w tym ewidentnie pokazuje nam, jak działa podczas pracy, że może to robić szybciej lub wolniej, zależy jak pedał gazu naciskamy. Przegięły z obrotami, odcięcie było. Odcinka, odcięło, wleciało wpryskiwacze. To od razu widzimy pracę wyświetlacza dyłu. Możemy na nim tutaj jakieś ekrany pozmieniać. Launch controla, włączyliśmy sterowanie doładowaniem oraz jakieś przeraźniki. A I tak LS to działa? wygląda. ALS? Jak ALS? Nie wiem, włączymy ALS-a. No niby jest. W sumie to nie wiadomo na co patrzeć. Być może nie mamy go w opcjach skonfigurowane, ale działa, bo podpinam i zablokowuję przepustnicę w jakiejś jednej pozycji. No, działa. Jest aktywny. Okej. Działa. Nawet działa na symulatorze. Launch control. Tak, działa na launch control. Odcina wpryskiwacze przy 6000. Widzisz? Przez wycięcie paliwa. Czyli nawet na symulującym stanowisku wszystko jest w pełni funkcjonalne. Podoba Ci się? Jest to urządzenie demonstrujące, jak to działa. No, dlaczego miałoby mi się nie podobać? Całkiem ciekawie działa, tu mrugają diody kolorowe i tak dalej. Tak na serio to urządzenie jest dla osób, które chcą schematycznie zobaczyć, jak w ogóle te wszystkie rzeczy działają. No ja musiałem się już tego nauczyć bardzo dawno i
Tak jakby nic mnie tutaj nie dziwi, nie zaskakuje na tym symulatorze. Tu mamy drugi, a on działa? Z urządzeniem. Jest odpięty. No, mamy odpięte, to może nie będziemy tym razem pokazywali, może jeszcze będzie na to kiedyś okazja. Na przykład na targach. Możecie zawsze na targi się wybrać, a w tym roku mamy targi jakieś? Piotr, gdzieś możemy zaprosić naszych Kolonia. widzów? Tak jest, w Kolonii będziemy na Professional Motorsport World Expo. Bodajże 9-10 listopada, z tego co pamiętam, jest to środa, czwartek, w tym roku targi tylko dwudniowe. Także będziemy tam, zapraszamy. Prawdopodobnie znajdziecie nas również w Birmingham, gdzie nasz A dystrybutor... to jest chyba tak standardowo po nowym roku jakoś, Tak, standardowo po nowym roku w styczniu targi Birmingham, gdzie nasz dystrybutor z Wielkiej Brytanii będzie się wystawiał i prawdopodobnie nasza ekipa techniczna również będzie na targach Birmingham. Zobaczymy, może my się też w Kolonii w tym roku pojawimy, bo szczerze mówiąc w Birmingham, jak pamiętasz, byłem już kilka razy. Do Kolonii nie udało się dotrzeć. Być może zapraszamy naszych widzów, spotkamy się i będzie można się spotkać, uścisnąć rękę na stanowisku Ekumastera. Ale to zobaczymy. Przybić high forward. High forward. High forward. Prawdopodobnie będziemy również w kooperacji z naszym dystrybutorem ze Stanów Zjednoczonych na targach PRI. Zupełnie nie pamiętam daty, to jest jakoś połowa grudnia, początek grudnia. Z tego co Listopad. pamiętam. Sema? W listopadzie. SEMA nie, bardziej A, PRI. To w są Indianapolis takie chyba targi, PRI. Tak, takie bardziej targi techniczne. Gdzie rzeczywiście można przyjść, porozmawiać, dowiedzieć się SEMA, to są takie bardziej targi show. Takie show, tuning show, gdzie bardziej można spotkać zwiedzających, którzy chcą obejrzeć coś ciekawego, a na takich targach B2B, czyli PRI, Professional Motorsport, tudzież ta pierwsza część targów Birmingham, to są bardziej takie targi stricte techniczne. Gdzie się wystawiają producenci przeróżnych rzeczy wykorzystywanych w motorsporcie. Dokładnie. No dobra. To co? Dobiega końca nasza wizyta. Elektryczne dobrze działają po wyjęciu wtyczki z kontaktu. Czyli hebel wyjąłeś. Nie działają. Podstawowa zasada urządzeń elektrycznych. Podłączone do prądu działają lepiej. Albo działają w ogóle. A jak nie działają, to sprawdź masę. Albo sprawdź, czy włączyłeś prąd. No Niestety dobra. Dla niektórych nie jest to do końca oczywiste. Odbieramy często telefony, że coś nie działa i okazuje się, że ktoś wypiął albo mechanik jakąś wtyczkę i jest to nagminne. Dlatego zawsze się śmieję, że urządzenie elektryczne bądź elektroniczne podłączone do źródła zasilania działa lepiej niż bez. Dlaczego urządzenie nie działa, skoro podpiąłem port USB? No dobra, Słuchaj, to co? ostatnio na zawodach jeden z zawodników marudził, że mu niestety ale auto z dołu nie jedzie, nie staje, nie ma doładowania i się nie podnosi i 2 godziny wcześniej wypiął sobie wtyczkę od zmiennych faz w takim Lotusie Elisie z kaserią turbo. Okej. No dobra, to co? Dziękuję Piotrkowi. Tak. Dzięki za Ciekawe. prowadzenie po firmie. Dzięki bardzo. No i co? No i Widzimy się na w następnym kolejnym odcinku. odcinku. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie, Wysoka Czwórka i zapraszamy do następnego odcinka.